Cześć, tu Martyna. Witajcie na kanale Secret Place, a dzisiaj ze mną wyjątkowy gość, Paulina Kołaczek, założycielka marki Girls Watch Porn i właśnie o tej marce dzisiaj porozmawiamy. Paulina, bardzo Ci dziękuję, że przybyłaś do nas z tak daleka. Słuchajcie, Paulina dzisiaj jechała jakimś szalonym porannym pociągiem aż ze Szczecina do Gdańska, żeby porozmawiać. No pierwsze pytanie, które ewidentnie muszę Ci zadać. Skąd w ogóle pomysł na markę Girls Watch Porn? No bo umówmy się, nazwa marki jest tak chwytliwa, jak tylko może być. Tak, po pierwsze dziękuję też za zaproszenie i za możliwość rozmowy. Girls Watch Porn tak naprawdę istnieje już od 2011 roku, czyli dobijamy do 10 lat. Jakoś jesienią chyba stuknie te 10 lat, od kiedy Girls Watch Porn istnieje, ale marka wzięła się od bloga. Blog był pierwszy, blog prowadziła moja przyjaciółka. My razem wpadłyśmy na ten pomysł, po prostu rozmawiałyśmy sobie o takich stereotypach, które nas wkurzają, o tym, że każdemu się wydaje, że kobiety marzą tylko o takiej romantycznej miłości, o jak seks to w płatkach róż i jakby tą całą rozmowę zakończyłyśmy takim zdaniem, że przecież dziewczyny też oglądają porno. Ja wtedy stwierdziłam, że to w ogóle przełożone na język angielski świetnie brzmi i że to super byłaby nazwa dla bloga, który poruszałby właśnie tematy seksualności kobiet, czy też jakichś właśnie stereotypów. I ten blog istniał sobie chyba przez 5 lat, zanim ja to przejęłam jakby całkowicie na siebie i stworzyłam markę odzieżową. I rzeczywiście, no to porn w nazwie ma za zadanie prowokować, bo jakby mało kto przechodzi obok tego słówka obojętnie, o czym się wielokrotnie przekonałam, ale jakby to nie do końca tyczy się pornografii samej w sobie, to ma właśnie prowokować, powiedzmy, do tej dyskusji o podwójnych standardach czy o stereotypach. No właśnie, odzież i bielizna Girls Watch Porn pojawiły się też u nas w ofercie Secret Place, Tak, stąd ta cieszę rozmowa. się bardzo. I świetnie to ujęłaś, bo faktycznie na Twoich projektach, czyli na bieliźnie i na odzieży, chociażby na Twoim t-shircie dzisiaj, no właśnie jest zwykle jakiś tekst albo grafika, która jest prowokacyjna. To znaczy, tak jak mówię, dosłownie przyciąga wzrok, pomimo tego, że same projekty są właśnie bardzo takie dziewczęce, często słodkie, subtelne. W ogóle to połączenie, ta fuzja jest dla mnie tak fascynująca, jak tylko może być. Skąd właśnie pomysł, żeby tak prowokacyjne teksty pojawiły się na przykład na jakimś takim, wiesz, słodkim, różowym t-shircie? No, te projekty, przez to, że ja je robię, to jest moja estetyka. Ja właśnie bardzo lubię takie cukierkowe klimaty. Wiele rzeczy w życiu zaprojektowałam, przeróżnych i myślę, że przynajmniej połowa była w kolorze różowym. Stąd też kolor tego brandingu. I faktycznie jest to jakiś kontrast, ale z drugiej strony mówiąc o seksualności, nie musi być to od razu ubrane w jakiś taki erotyczny klimat, powiedzmy. Może to być właśnie bardzo delikatnie podane i może dzięki temu jest to bardziej przystępne też. No właśnie. Wiem, że projektujesz sama, bo tak tutaj wynikało. A gdzie są szyte później te projekty? Jak już stworzysz go, czy to się dzieje w Polsce, czy gdzieś na zewnątrz? W Polsce. Cała produkcja odbywa się w Polsce, zaczynając od materiałów, które też pochodzą z polskich dziewiarni, przez szwalnie, czy tam na haftach kończąc tak naprawdę. Hafty robię w Szczecinie, gdzie mieszkam. Szyte rzeczy są w 2 szwalniach w Wielkopolsce. Więc tak, projektuję ja, natomiast całość jest tworzona w Polsce, więc wszystko na miejscu. Wszystko na miejscu. Tak, polski projekt, polska produkcja, wszystko tutaj nasze rodzime. No a jak chcesz, żeby się czuła klientka nosząc Twoje projekty? Czy właśnie chcesz, żeby ona prowokowała, czy jakie masz przesłanie? Niekoniecznie chcę, żeby prowokowała, aczkolwiek, tak jak wcześniej wspomniałam,
osoby, które wybierają rzeczy mojej marki, muszą być przygotowane na jakieś komentarze. I często te osoby są bardzo świadome, one nie wybierają tego tylko dlatego, że to hasło im się spodobało, one wiedzą też, jak je obronić, są gotowe na dyskusję. Ja to często widzę też pod zdjęciami osób, które mnie oznaczają, że muszą czasami coś odpowiedzieć na temat tego, co założyły. A ja chciałabym, żeby się czuły, chciałabym, żeby czuły się pewnie i wygodnie, to na pewno. I uważam, że osoby, które zakładają te rzeczy, na pewno też są odważne. Właśnie przez to, że mogą być pociągnięte do jakiejś dyskusji. No myślę, że dzisiaj w ogóle żyjemy w takich czasach, gdzie chcemy w jakiś sposób wypowiadać swoje zdanie, a zwłaszcza właśnie czując taką misję właśnie jak Girls Watch Porn. Tak, ja zawsze powtarzam, że to jest hasło manifest. O, słuchaj, myślę, że to w ogóle idealnie to określa, no bo zgadza się zdecydowanie, mając ten napis na piersi, gdzieś tam trzeba się liczyć z tym, że będzie przyciągał uwagę, przyciągał wzrok. No i przy okazji będziemy mogły wyrazić swoje zdanie w niektórych tematach. No właśnie, jeżeli chodzi już o to wyrażanie zdania, to nie da się ukryć, że marka Girls Watch Porn ostatnio no nie ma szczęścia w sieci. Wasze główne konto zostało usunięte przez Instagrama już dwukrotnie. Jak myślisz, jaka jest tego przyczyna? Ciężko stwierdzić. Rozmawiam z różnymi osobami, też z ekspertami od marketingu, od Facebooka i różne są komentarze na ten temat. Konto na pewno musiało być zgłaszane przez osoby, którym się nie podobało to, co robię. Algorytmy są teraz bardzo wrażliwe, więc blokują te konta bez takiej wnikliwej analizy. Jeszcze inna teoria się pojawiła, że Instagram blokuje konta, na których pojawiają się zdjęcia osób w rozmiarze plus size i rzeczywiście moje pierwsze to główne konto spadło po tym, jak udostępniłam zdjęcie modelki plus size, a sama modelka dostała shadow bana w tym samym czasie. I też później dwie osoby się odezwały, że no, też dostały blokadę po tym, jak wrzuciły jakieś ciało pozytywne zdjęcia. To jest w ogóle okropne i Straszny seksizm i dyskryminacja. nie wiem, dlaczego tak się dzieje na Instagramie. Z jednej strony oni pokazują, że są otwarci, choćby, nie wiem, w czerwcu na miesiąc dumy wrzucają te wszystkie naklejki na Instastory, żeby to oznaczać, a z drugiej strony zawsze jak dawałam hashtag LGBT, to od razu dostawałam shadowbana. Właśnie drugie konto też spadło po poruszeniu takiego tematu. Także być może to już nie jest platforma, na której możemy otwarcie mówić o wszystkim. Szkoda. No wielka szkoda. Słuchaj, a właśnie jak spadnięcie tego Twojego konta, jak ono wpłynęło realnie właśnie na markę? Wpłynęło bardzo drastycznie, ponieważ sprzedaż praktycznie z dnia na dzień spadła mi do zera. Ja oczywiście próbuję się ratować na różne sposoby. Między innymi bardzo się cieszę, że mogę pojawić się stacjonarnie w salonach Secret Place. To w takim momencie jest naprawdę dla mnie pocieszające. Tak, i ja na początku nawet myślałam, że to nie będzie miało takiego dużego wpływu, ponieważ według statystyk to zawsze ten ruch na stronie przychodził z wyszukiwarek, niekoniecznie z Instagrama, ale to właśnie największą społeczność miałam na Instagramie. Tam miałam najwięcej kontaktu z osobami, które kupują, czy też które chcą się poradzić w jakimś innym temacie, który poruszamy na przykład na blogu Girls Watch Porn, więc ta społeczność była mi bardzo bliska i to była taka bezpieczna bańka. Ja w ogóle się nie spodziewałam, że to może pęknąć i że może mi to zostać zabrane. No ale walczę, jakby szukam innych kanałów promocji, próbuję na Twitterze, myślę o YouTubie i mam nadzieję, że będzie dobrze. Na pewno walczę, nie poddam się tak szybko, odwołuję się do Instagrama, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. No słuchaj, być może to nagranie będzie takim pięknym startem do YouTube'a. Słuchajcie, koniecznie followujcie konto Girls Watch Porn. W tej chwili jesteście jako gwp.brand. GWP podłoga brand, bo Aha, z z kropeczką. kropką już poleciało też. Słuchajcie, GWP podłoga brand, wbijacie na Instagrama, odbudowujemy wielką społeczność Pauliny.
bo była to społeczność, tak jak mówisz, no taka cudowna bańka, cudownych, otwartych ludzi, gdzie każdy mógł się czuć bezpiecznie i to Tak. zostało zabrane. Girls Watch Porn to swego rodzaju no taka rewolucja, właśnie chociażby przez te prowokujące teksty, do tego, żeby otwarcie mówić o kobiecej seksualności. A czego możemy spodziewać się w przyszłości? Tego, o czym mówiłam już właśnie na innych swoich platformach, ja idę teraz bardzo w kierunku inkluzywności. Dążę do tego, żeby Girls Watch Porn nie było kobiecą marką, ale marką dla wszystkich. Bardzo staram się używać właśnie inkluzywnego języka, bo tu nie chodzi, że ja nagle zmienię projekty i nie będzie tam falbanek czy różu. Bardziej chodzi o to, w jaki sposób promuję markę i jakiego języka używam. To się wzięło z tego, że właśnie mam dobry kontakt z osobami, które kupują i wiem, że to nie zawsze są kobiety, to często są osoby niebinarne, to są osoby trans i cieszy mnie to, że akurat jestem taką marką w Polsce, więc idę w tym kierunku, planuję kolekcję, może na razie nie chcę zdradzać, ona powinna się pojawić na przestrzeni miesiąca, dwóch, ale czy to będzie rewolucja? Nie wiem, na pewno ta inkluzywność to jest ten kierunek w branży modowej, w którym chcę iść. Paulina, no ja w takim razie trzymam kciuki, już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, Girls Watch Porn, czyli miejsce, gdzie możecie czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, jakiej jesteście orientacji, jak siebie identyfikujecie i kim jesteście. I Instagramie robisz to źle. Paulina, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjechałaś Ja również i bardzo porozmawiałaś dziękuję. ze mną. Słuchajcie, koniecznie zaglądajcie na naszą stronę internetową www.secretplace.pl, gdzie projekty Pauliny, marka Girls Watch Porn już jest dostępna. Zapraszamy na naszego Instagrama i na naszego bloga, no i koniecznie raz jeszcze na Instagrama Girls Watch Porn. Dzięki, że byliście z nami. Pa!